Cześć, cześć, witam wszystkich z tej strony Ania. Bardzo się cieszę, że wcześniejszy mój kotek Wam się podoba, dlatego postanowiłam również stworzyć taką wersję dla wielbicieli piesków. Ja oczywiście mam w domu kota i psa, więc obowiązkowo piesek też musiał być zrobiony. Jest to też taka wersja podusi, takiego leżącego pieska. Podusię można oczywiście sobie zrobić większą, ja zrobiłam sobie taką dopasowaną może do ciałka. I tak, piesek jest troszeczkę inny, inaczej się go robi. Robimy sobie główkę razem z ciałkiem i z ogonkiem, natomiast osobno robimy sobie uszka i łapki, które będziemy przyszywać osobno, ale też nie jest to jakieś trudne, ponieważ na końcu, jak Wam pokazuję, te łapki są ruchome, przyszyte po prostu na zwykłych guziczkach, delikatnie zaczepione, zarówno z przodu, jak i z tyłu, właśnie po to, żeby ten piesek sobie przyjmował różne pozy. Więc jest troszeczkę inne. Uszka przymocowujemy również po prostu zwykłą igiełką. Staram się tworzyć takie wzory w miarę proste i nieskomplikowane, ponieważ ja sama nie lubię wszywania główek, czy też właśnie łączenia, więc po prostu mam nadzieję, że wzorek Wam się spodoba, że piesiu Wam się spodoba i że sobie takiego zrobicie dla dzieci, czy też dla wnucząt, bo wiadomo, to najbardziej dzieciaki czekają na te pluszaczki. Ok, słuchajcie, jeśli chodzi o sam wzór, to ja w tym filmiku postanowiłam, że będę pokazywała go również po kolei w zeszyciku. Każde po prostu rzędy, które robię, ja sobie po prostu po kolei zapisuję. Wy oczywiście w tym momencie możecie właśnie zatrzymać filmik i sobie spisać. Co prawda jest po angielsku, ale tłumaczę, jak po prostu go czytać. Chodzi o to, żeby również nasi widzowie zagraniczni mogli również zrobić sobie takiego pieska. Mam nadzieję, że ten sposób Wam też ułatwi pracę, bo wiem, że zatrzymywanie ciągłe i patrzenie jest czasami kłopotliwe. Więc w taki sposób pokazuję po kolei właśnie, jak robię krok po kroczku. Oczywiście nie tylko zapisując, ale i również wykonując z Wami tego psiaczka. Słuchajcie, jeśli chodzi o włóczki, to tak, ja pracowałam na szydełku 3 mm, bo chciałam, żeby ten piesek miał taki właśnie stabilny splot, gruby, żeby nie było widać żadnych skróceń, złączeń. Sami widzicie, że wtedy piesek wygląda fajnie. I dzięki temu też piesek jest duży, bo mój piesek ma około 42 cm do samego ogonka. I dzięki temu, że właśnie ja użyłam podwójnej włóczki, czyli po prostu robiłam sobie z podwójnej włóczki. I tu miałam taką jakąś zwykłą, szarą, akrylową, również zakupioną prawdopodobnie w Tedim. Na takie zabaweczki bardzo często kupuję sobie właśnie włóczki w Tedim, bądź też można użyć to, co się po prostu ma. Tu jest włóczka ta, którą użyłam mieszając szarą z takimi odcieniami szarości. Dzięki temu ten piesek nie jest tylko szary, ale ma właśnie takie prześwity melanżowe. Natomiast jeśli chodzi o łapki, użyłam sobie takiej aksamitnej włóczki. Ta też jest również z Tediego, ale oczywiście jest dużo producentów, którzy wykonują taką aksamitną włóczkę. Natomiast jeśli chodzi o to, jeżeli nie macie na przykład podwójnej włóczki, to również można robić grubszą włóczką od razu i tylko pojedynczym splotem. Na przykład Yarn Art Jeans Plus ma dosyć już grubą włóczkę, z której na pewno wyjdzie zabaweczka większa. Ja jeszcze miałam w swoim włóczkowym świecie włóczkę Alize Baby Best. To jest włóczka też akrylowa z bambusem i ona akurat jest troszeczkę właśnie bardziej miękka, fajna, delikatna i można już oczywiście z niej robić tak samo i ubranka, ale ja nie miałam włóczki innej, więc użyłam ją po prostu do zrobienia sobie tych paseczków. I to jest taki właśnie wyjątek, jeśli chodzi o włóczkę, tutaj taką trochę lepszą pod pieseczka. I tutaj też użyłam ją podwójnie, żeby zachować jak gdyby ciągłość tego gramatury tego pieska. Oczywiście Wy możecie użyć włóczek dowolnych. Pamiętajcie tylko, żeby dostosować sobie do włóczek swoje szydełko. Ja pracowałam na mniejszym, nawet przy podwójnych właśnie włóczkach. Dzięki temu ten piesek po prostu ma taki kształt lepszy i tak jak mówiłam, po prostu się nie widać żadnych dziurek. Ok, więc jeśli podoba Wam się ten piesio, chcielibyście mieć takiego lub zrobić dla dzieci, to oczywiście serdecznie Was zapraszam na filmik i dziękuję za Wasze wszystkie przemiłe komentarze, za Wasze lajki. Ok, to bierzemy się do roboty. Naszego psiaczka zaczniemy od wykonania 4 łapek. Łapki będą takie same, więc trzeba po prostu zrobić razy 4. To jest moja pierwsza łapka. Na początek będziemy wykonywać sobie tą część. Ja tą część wykonuję sobie z włóczki takiej aksamitnej.
pokażę Wam, jak zrobić. Również można wykonać ze zwykłej, z tym, że właśnie tak jak widzicie, już zmienia się wielkość łapki, bo wiadomo, każda włóczka ma swoją grubość, ale mniej więcej wygląda to podobnie. Ta część tutaj na końcu będzie troszeczkę spłaszczona, natomiast ta będzie troszeczkę wybrzuszona. Już Wam pokazuję. W trakcie też robienia rzędu postanowiłam, że będę wjeżdżać takim zeszytem i pokazywać Wam, co robimy po kolei, dlatego, że planuję zrobić napisy, ale jest to jednak bardzo pracochłonna i po prostu nie mam czasu, więc po prostu będę wjeżdżała zeszycikiem i każdy rząd zapisywała, żebyście wiedzieli, co robimy po kolei. Ok, więc zabieramy się do pracy. Tak jak tutaj widzicie, na początku będziemy robić magiczne kółeczko i 6 półsłupków. Będzie to angielskie tłumaczenie, ponieważ chcę, żeby również każdy miał możliwość zrobienia sobie takiej maskotki, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ja oczywiście z Wami będę robiła i tłumaczyła, co trzeba zrobić. Więc robimy. Czyli naszą łapkę zaczynamy od magicznego kółeczka. Owijamy sobie wokół paluszka, pobieramy w ten sposób włóczkę, tu sobie przytrzymujemy i robimy sobie pierwsze takie oczko, które nie jest wliczane jako półsłupek. Następnie musimy sobie wyprostować tutaj tą włóczkę, ponieważ ją będziemy tutaj zaciskać. Następnie w kółeczku robimy 6 półsłupków. SC to są półsłupki, a po angielsku stitches. Czyli mamy tak, robimy pod spodem, pobieramy pod spodem, pobieramy włóczkę i przekładamy przez 2. Ponieważ ta włóczka jest dosyć ciężka do pokazywania, ja po prostu postaram się Wam mówić i z tego, co może tutaj widzicie, czy też jak już umiecie szydełkować, to bez problemu sobie zrobicie z każdej włóczki. Mamy pierwszy półsłupek, robimy takich 6, czyli 2, 3, 4, 5 i 6. Mamy 6 półsłupków. Oczywiście zamykamy kółeczko, ciągnąc tutaj za tą włóczkę. A jeżeli zrobiliśmy dobrze magiczne kółeczko, to ono nam się tutaj właśnie ładnie zamknie. Następnie łączymy tutaj z tym pierwszym znacznikiem, który ja sobie wsadziłam, z pierwszym oczkiem, które tutaj zrobiliśmy pierwszy półsłupek. I mamy magiczne kółeczko, 6 półsłupków. Oczywiście u mnie nie widać, ale na pewno jest 6 półsłupków. Przechodzimy do rzędu drugiego. I w rzędzie drugim robimy sobie zwiększenia, czyli musi być 12 półsłupków. W każdym oczku robimy po 2. Bijamy się w następne oczko, nie pomijamy to łączeniowe, tu jest takie trochę brzydkie, więc pierwsze wolne oczko, bijamy się i robimy 2 półsłupki. Raz i 2. Oczywiście pierwszy, który żeśmy przerobili, warto sobie zaznaczyć, zwłaszcza przy mojej włóczce, bo ciężko widać. I takich półsłupków musimy zrobić dookoła, po 2. Przy tej włóczce ciężko się pracuje, ale tak naprawdę jeżeli macie już wprawę, to na pewno nie ma problemu z bijaniem się i robieniem sobie tutaj półsłupków. Chodzi nam o zabranie oczywiście całego oczka i w tym oczku przerobienie po 2 półsłupki. Ja sobie już przerobię do końca. I po przerobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 12 półsłupków. Następnie jesteśmy w rzędzie trzecim, robimy półsłupek, zwiększenie razy 6, tak żeby było 18 półsłupków. Czyli już Wam pokazuję. Pierwsze oczko to jest półsłupek zwykły, raz. I drugie oczko to jest zwiększenie, czyli mamy raz i 2. I taką sekwencję powtarzamy sobie 6 razy, żeby mieć 18 półsłupków. I przechodzimy już do rzędu czwartego, a w czwartym rzędzie mamy 2 półsłupki, zwiększenie, 6 razy powtarzamy, 24 na końcu. Czyli robimy sobie 2 półsłupki w 2 osobnych następnych oczkach, raz, 2. Oczywiście pierwszy sobie zawsze zaznaczamy i w trzecim kolejnym jest zwiększenie, raz i 2. I taką sekwencję powtarzamy przez 6 razy. I po przerobieniu tego okrążenia czwartego powinniśmy mieć 24 półsłupki. Zabieramy się za piąte i szóste, w którym dookoła przerabiamy 24 półsłupki, czyli 2 rzędy po 24 półsłupki dookoła. Nie ma tutaj żadnego zwiększenia, po prostu dookoła 24, czyli cały czas dookoła. I ja już sobie przerobię sama te rzędy. I po przerobieniu 2 rzędów, 5 i 6, przechodzimy do 7. A w 7 rzędzie mamy 2 półsłupki, zmniejszenie, 16 półsłupków, zmniejszenie i 2 półsłupki. I już Wam pokazuję, czyli robimy tak. Na początku 2 półsłupki, raz, 2.
Następnie mamy zmniejszenie, decrease, czyli raz, zahaczamy sobie o pierwszą pętelkę, tylko z tego oczka i od razu zahaczamy o drugą, ponieważ 2 półsłupki przerabiamy w jednym. Przeciągamy sobie włóczkę i przerobimy zwykły półsłupek. Następnie robimy 16 półsłupków, czyli raz, 2, mam przerobione 16, zostało mi zrobienie jeszcze skrócenia i na końcu 2 półsłupków, czyli przerabiam jeszcze raz skrócenie, wbijając się tutaj z przodu, o 2 półsłupki zahaczając przednią pętelkę, w taki sposób, przekładam włóczkę i przerabiam sobie 1 półsłupek i na końcu jeszcze powinny mi zostać 2 półsłupki, czyli przerabiam. I po zrobieniu tego okrążenia powinniśmy mieć 22 półsłupki. I przechodzimy do rzędu 8. W 8 rzędzie mamy 1 półsłupek, zmniejszenie, 16 półsłupków, zmniejszenie i półsłupek i na końcu powinniśmy mieć 20 półsłupków, czyli przerabiamy. W taki sposób, że na początku robimy 1 półsłupek, oczywiście sobie zaznaczamy. Następnie mamy zmniejszenie, czyli tutaj przerabiamy sobie 2 półsłupki w jednym. Następnie 16 półsłupków, raz, 2 i po przerobieniu 16 mamy znowu zmniejszenie i na końcu jeszcze 1 półsłupek i po tym rzędzie mamy 20 półsłupków. I przechodzimy do 9 rzędu, a w 9 rzędzie mamy 20 półsłupków przerobić dookoła, czyli przerabiamy sobie dookoła 20 półsłupków, oczywiście zaznaczając sobie cały czas pierwszy. I przechodzimy do rzędu 10, w którym przerabiamy 8 półsłupków, 2 zmniejszenia, 8 półsłupków i na końcu powinniśmy mieć 18 półsłupków, czyli na początek przerabiamy 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tu przez 4 kolejne półsłupki robimy 2 zmniejszenia, czyli bijamy się tu i to jest nasze pierwsze zmniejszenie i wbijamy się w kolejne pierwsze tutaj oczko, pierwsze tutaj pętelkę z oczka i drugą z drugiego oczka i kolejne zmniejszenie i do końca robimy już 8 półsłupków, tak że będziemy mieć na końcu 18. I w 11 rzędzie przerabiamy sobie 18 dookoła, czyli wypinamy sobie marker i 18 dookoła. I przed nami już ostatni rząd 12. Robimy 7 półsłupków, 2 zmniejszenia, 7 półsłupków, także na końcu będziemy mieć 16. Czyli powtarzamy prawie to samo, co było w 10, z tym, że na początku mamy 7 półsłupków. Robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 razy zmniejszenie, czyli mamy raz i 2 i na końcu powinniśmy mieć również 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Mi niestety wypadł znacznik, ale mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Słuchajcie, ta łapka już jest skończona. Tutaj to jest nasz tył łapki. Tak jak tutaj widzicie, to łączenie jest z tyłu, czyli musimy patrzeć, że łapka z tyłu ma mieć takie łączenie, natomiast to jest przód. I w tym momencie bierzemy sobie już drugą włóczkę i będziemy zmieniać włóczkę. Czyli ja pracuję sobie na podwójnej, ponieważ chcę, żeby właśnie moja łapka była taka sztywniejsza i miała jak najmniej dziurek. Robimy tak, że ostatnie oczko jeszcze raz sobie przerabiamy. Możemy sobie właśnie spróć. Zahaczamy sobie tak, ale przekładamy już sobie tutaj nową, czyli układamy w ten sposób, żeby można było przełożyć naszą nową włóczkę. I teraz będziemy cały czas robić dookoła 16 półsłupków, a tutaj się już nic nie zmienia, czyli musimy sobie przerobić cały taki rządek.
Ja już robiłam sobie jeden rządek, czyli mamy tak, że w 13 zmieniamy sobie włóczkę i przez najbliższe 14 rzędów robimy sobie dookoła, zamykając włóczkę, zamykając oczka na końcu. Oczywiście tak, tutaj musimy sobie zawiązać, żeby nam się tutaj nic nie popruło. W środeczku sobie zawiązujemy. Następnie przerobię sobie jeszcze kilka rzędów, żeby właśnie jeszcze Wam pokazać, jak sobie zrobić tutaj, zanim zamkniemy łapkę, przerobię jeszcze kilka rzędów, żeby po prostu wygodniej było mi wypchać łapkę, żeby mi puch nie wychodził. I zaraz Wam pokażę, jak sobie zrobić takie pazurki na łapce. I po wypchaniu puchem łapki, mniej więcej właśnie w ten sposób, nie za dużo, układamy ją w taki sposób, że mamy tutaj łączenie. I to jest nasz przód łapki. Następnie bierzemy sobie igiełkę z czarną włóczką, zawiązujemy sobie na końcu pętelkę i oczywiście mniej więcej patrzymy, gdzie chcielibyśmy, żeby te pazurki były i jakie mają być duże. Ja po prostu wbijam się tutaj od środeczka, mniej więcej sobie po prostu patrzę, można sobie wcześniej szpileczkami zahaczyć miejsca, w których będziemy mieli właśnie te nasze łapeczki i w ten sposób sobie przebijam. Może tutaj od góry będzie lepiej. Robię sobie na 2 razy. To jest mój pierwszy pazurek. Jeszcze raz. I drugi od razu przebijam się troszeczkę dalej. Drugi pazurek. I robimy tak samo kolejne, przebijając się kilka razy. Oczywiście te pazurki można sobie zrobić mniejsze bądź większe. Dowolnie jak chcecie. Można też troszeczkę je zaciągnąć. I na końcu z powrotem wracamy do środeczka. Przekładając sobie tutaj włóczkę, można ją zabezpieczyć, zawiązać, bądź też po prostu zostawić sobie dłuższy kawałek. Następnie przerabiamy dookoła cały czas tą łapeczkę. Ja przerobiłam 14 takich rzędów, ale to wszystko zależy od Waszej grubości włóczki. Tak naprawdę pokażę Wam po prostu, moja łapka tutaj ma około do tego momentu 9 cm. Oczywiście możecie zrobić mniejszą, dłuższą, dowoli. I przerabiamy sobie takie łapki 4. I po przerobieniu sobie tych rzędów pokażę Wam jeszcze, jak zamknąć taką łapkę. Przerabiamy jeden rząd i tak naprawdę przerabiamy tak, żeby końcówka tutaj, ostatni słupek był gdzieś z tej strony, czyli tak naprawdę patrząc tutaj z przodu po mojej prawej stronie na brzegach, żeby łapka była tak równo i w tym momencie zamkniemy sobie łapkę. Czyli będziemy robić tak, że wbijamy się w pierwszy, kolejny półsłupek i kolejny z tej strony, oczywiście pomijając ten górny, tutaj boczny, ponieważ nie da się go wbić, bo on jest taki pracujący. Przebijam się przez te 2 oczka i robię półsłupki. I znowu przebijam się przez kolejne, pierwszy z tej strony i kolejny z tej strony wolny. Muszą być 2 i przerabiam półsłupki. Cały czas z każdej tutaj strony. Nie ma znaczenia, ile wyjdzie Wam tych półsłupków. A tak naprawdę zostaje nam tutaj zawsze jedna boczna taki półsłupek krawędź, więc ono nie wyjdzie tyle samo, co przez pół. Jak mamy na końcu 16, to nie wyjdzie Wam 8, tylko takich 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich półsłupków. Oczywiście odcinamy sobie na końcu krawędź. Zabezpieczamy tutaj oczkiem ścisłym, ściskamy mocno. No i moje szydełko już spadło. I oczywiście chowamy sobie tutaj tą wystającą włóczkę. Przeplatamy sobie tam do końca. W ten sposób. I jeszcze możemy sobie dalej przepleść i łapka gotowa. Ok, zabieramy się za ciąg dalszy. Po zrobieniu łapek zajmiemy się główką. Główka będzie wyglądała w taki sposób, że będziemy robić 3 oczka łańcuszka. W drugim oczku od szydełka wbijamy się i robimy zwiększenie. Następnie w ostatnim 5 półsłupków i obracając się jeszcze raz robimy 3 w ostatnim. To już Wam pokazuję. Czyli tak, zaczynamy sobie od pętelki podstawowej. W ten sposób. Ja robię dalej podwójną. I robimy sobie 3 oczka łańcuszka. Czyli mamy tak, raz,
2, 3 i w drugim, tak jak mówiłam, w drugim łańcuszku, w tym takim pierwszym tutaj będziemy pracować dookoła, więc na razie zaczepiamy sobie tylko o tylną pętelkę. Wykonujemy tutaj zwiększenie, czyli raz i 2. I tutaj zostaje nam ostatnie oczko, w którym wykonujemy 5 półsłupków. Jesteśmy tutaj, czyli wykonujemy 5 półsłupków dookoła. Czyli mamy tak, raz, raz. Oczywiście właśnie robiąc te półsłupki już zamykamy tylnią taką pętelkę. Ona się nam tutaj ładnie schowa. 3, 4, 5. I powinna nam zostać ostatnia taka pętelka tutaj. Ta pętelka to jest moja ostatnia, ponieważ tutaj to było oczko takie przejściowe, brzegowe, więc w tej pętelce robimy 3 półsłupki. Raz, 2 i jeszcze raz 3. Może to być na początku takie utrudnione, ale musimy jakoś wyprofilować ten pyszczek. I tak naprawdę mamy teraz tutaj 10 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To tutaj pierwsze oczko przejściowe, brzegowe, które nam jak gdyby zaczynało tą robótkę, nie jest tutaj wliczane. Czyli tak naprawdę od tej pory mamy tutaj 10. Na końcu 10 półsłupków. I robimy sobie dalej i zaczynamy teraz drugi rząd. W drugim rzędzie mamy zwiększenie, 2 półsłupki, 3 razy zwiększenie, 2 półsłupki i 2 razy zwiększenie. Na końcu będzie 16. Czyli tak, zaczynamy sobie od tego oczka tutaj i w tym roczku od razu robimy sobie już zwiększenie, czyli przerabiamy 2 razy. Raz i 2. I tutaj oczywiście to pierwsze oczko, które przerobiliśmy, trzeba sobie zaznaczyć. Czyli wbijamy sobie marker i robimy dalej. Następnie mamy 2 półsłupki w 2 kolejnych oczkach, czyli raz i 2. Następnie mamy 3 razy zwiększenie, czyli w 3 kolejnych oczkach robimy sobie zwiększenie. Tu mam przerobione, czyli tak, pierwsze oczko, raz i 2. Teraz drugie oczko, raz i 2 i jeszcze jedno oczko, raz i 2. Przerobiłam sobie to zwiększenie, następnie są 2 półsłupki, czyli raz i 2 i w 2 kolejnych zwiększenia, czyli kolejne 2 półsłupki, które nam tutaj zostały, zwiększamy, czyli robimy raz i 2 i w ostatnim raz i 2 i na końcu będziemy mieli 16 takich półsłupków, czyli jeżeli przerobiliście dobrze, to na końcu mamy 16 półsłupków. I teraz robimy rządek trzeci po kolei. Już Wam tłumaczę, jak będziemy go robić. Czyli odpinamy sobie marker, robimy sobie na początek zwiększenie, czyli w pierwszym oczku mamy increase, zwiększenie, raz, 2. Oczywiście znowu sobie zaznaczamy to pierwsze oczko. Następnie mamy 4 półsłupki, czyli robimy sobie 4, raz, 2, 3, 3 i 4. I następnie mamy w 2 kolejnych oczkach 2 zwiększenia. Czyli raz w jednym i 2 w drugim. 2 zwiększenia. Następnie przerabiamy jeden półsłupek w jednym oczku. Dalej mamy zwiększenia, czyli w jednym 2. Raz, 2. Następnie mamy 4 półsłupki. Tak, 4 półsłupki, czyli 4. Raz, 2, 3 i 4. I powinny nam zostać 3 oczka, ponieważ w tych 2 robimy zwiększenia, czyli raz i 2 w jednym.
I to samo w drugim. Raz i 2. I ostatnie oczko do przerobienia samotne, 1. I po tym okrążeniu powinniśmy mieć 22 półsłupki. I przechodzimy do czwartego okrążenia, a w czwartym okrążeniu mamy zwiększenie, 6 półsłupków, zwiększenie i półsłupek. Powtarzamy to 2 razy. Cała ta sekwencja powtarza się jeszcze raz. Czyli mamy na początku zwiększenia, raz, 2. Oczywiście wpinamy sobie znacznik. Następnie mamy przerobić 6 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 półsłupków. Następnie zwiększenie półsłupek i taką sekwencję powtarzamy 2 razy, czyli mamy tak, zwiększenie, raz, 2, półsłupek i to jest 1 raz i jeszcze raz to samo, czyli zwiększenie, półsłupek i to było drugi raz. Następnie wchodzimy w powtórzenie tego samego, czyli zaczynamy od zwiększenia, 6 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i ostatnie zostało nam zwiększenie i półsłupek 2 razy, czyli zwiększenie, półsłupek, zwiększenie i półsłupek. I jeśli został nam 1 półsłupek, to znaczy, że mamy wszystko dobrze i mamy 28 półsłupków dookoła. I robimy piąte okrążenie. I piąte okrążenie zaczynamy od 11 półsłupków tutaj, w tym momencie, czyli raz, 2, 11. Następnie mamy zrobić zwiększenie, czyli w 12 zwiększenie. Kolejnie mamy zrobić 15 półsłupków, czyli robimy 15 raz i mamy 15 i na końcu zostaje nam jedno zwiększenie. Czyli przerabiamy sobie zwiększenie i pod koniec tego rzędu powinniśmy mieć 30 półsłupków. Następnie w 6 i do 9 przerabiamy 30 dookoła, czyli mamy do przerobienia 4 rzędy po 30, czyli przerabiamy sobie 4 rzędy dookoła po 30 i zaczynamy rządek 10 po zrobieniu 4 okrążeń przez zrobienie 3 półsłupków i zmniejszenie powtarzamy 6 razy, będziemy mieć 24 półsłupki, czyli robimy 3 półsłupki, raz, 2, 3 i zmniejszenie, czyli znowu wbijamy się w przednią pętelkę jednego oczka i od razu od dołu w drugą, przeciągamy włóczkę przez te 2 oczka i mamy zmniejszenie. I tak przerabiamy 6 razy. Następnie przerabiamy rządek 11, w którym z powrotem będziemy robić zwiększenia, czyli 1 półsłupek, zwiększenie i aż 12 razy. Czyli tak, robimy 1 półsłupek i drugi zwiększenie. I znowu 1 półsłupek i zwiększenie. I tak 12 razy będziemy mieć 36 półsłupków. Kolejny rząd to będzie również rząd zwiększający. 5 półsłupków, zwiększenie 6 razy. Czyli zaczynamy od 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i w 6 jest zwiększenie. I tak powtarzamy sobie 6 razy, żeby mieć 42 półsłupki. I rząd 13 to również są zwiększenia, ale ponieważ będą to zwiększenia parzyste półsłupków, to ja sobie je rozdzielam. Najpierw robię 3 półsłupki zwiększenie, później 6 półsłupków zwiększenie 5 razy i na końcu zostają nam 3. Dzięki temu nie zbliżają nam się ze sobą te zwiększenia w jednym momencie i nie tworzy nam się taka półkole zamiast po prostu wielokąt, zamiast tak naprawdę koła. Czyli na początek robię 3 i zwiększenie. Później sekwencja jest cały czas już taka sama, czyli 6 półsłupków i zwiększenie. 2, 3, 4, 5,
6 i zwiększenie. I tak naprawdę tę sekwencję powtarzamy 5 razy i na końcu pozostawione jeszcze tutaj przełożone na koniec 3 półsłupki powinniśmy wykonać i mieć 48 półsłupków. I w rzędzie 14 również robimy zwiększenia, 7 półsłupków i zwiększenie 6 razy, na końcu 54 półsłupki, czyli zaczynamy sobie od 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie, i tą sekwencję powtarzamy 6 razy. I jesteśmy przy 15 rzędzie, w którym również robimy zwiększenie 8 półsłupków i zwiększenie, z tym, że też dzielimy sobie pierwsze na 4. Tak jak tutaj widzicie, zwiększenie, a później w środku 8 półsłupków, zwiększenie, tak, że będzie 60. Czyli tak jak żeśmy robili w parzystych liczbach półsłupków, tutaj również rozdzielam sobie na 4, na pół, czyli tu mi daje 4. Robię zwiększenie. I dalej robię już 8 półsłupków i zwiększenie i na końcu tutaj zostaną 4 półsłupki. I po tym już rzędzie będziemy sobie robić rzędy dookoła, cały czas bez zmniejszeń, tylko zanim jeszcze to zrobimy, ja przyczepiłam sobie taki nosek, bo po prostu łatwiej mi się jest dostać do środka. Oczywiście, że Wy, jeżeli go nie macie, będzie można sobie po prostu powyszywać trójkącikiem, na przykład nosek, bądź też zrobić sobie z pomponika. To zależy w zasadzie od tego, co macie, co dysponujecie i co chcecie. Jak również już w tym momencie można sobie po prostu tutaj od tej strony przebić sobie w środeczku czarną włóczkę i tak samo poprowadzić sobie taką fajną linię tutaj od noska. W ten sposób. Oczywiście to zależy od Was tak naprawdę, jak chcecie, żeby piesek wyglądał, ale w tym momencie jest nam po prostu to łatwiej, wygodniej i też można pochować od razu te włóczki. Czyli tak, ja sobie tutaj przerobię ten nosek. Po kilka razy można, żeby było, można również uśmieszek zrobić, a to zależy od Was. I będziemy robić dookoła te rzędy i ja przerobię kilka rzędów i zaraz Wam powiem, ile dokładnie takich rzędów przerobiłam. Ja już przerobiłam sobie kilka rzędów dookoła, dokładnie 16 do 21 przerabiamy 60 półsłupków dookoła, to jest 6 rzędów i ja już mam tutaj przerobione. Pamiętajcie, że przy mocowaniu noska oczywiście mamy takie właśnie tutaj półokrągłe pyszczek, więc tak naprawdę bokiem idzie tutaj to nasze jak gdyby koła, które po prostu robimy rzędy całe, a pyszczek jest ufarbowany w tą stronę, czyli nie jest jakoś na środku czy na bok, trzeba po prostu wypchać sobie i zobaczyć. Ja mam dosyć już sztywne, ponieważ robię właśnie z podwójnej włóczki, więc nawet bez wypchania widzę, gdzie po prostu się pyszczek układa. Ok, więc zaczynamy teraz od 22 rzędu. W 22 rzędzie zajmujemy się zwężaniem, czyli skracaniem. I również zaczynamy tak samo, jak kończyliśmy od 8 półsłupków, było i zwiększenie, to teraz będzie 8 i zmniejszenie, z tym, że również dzielimy sobie liczbę parzystą półsłupków na pół, żeby po prostu te zwężenia nie spotykały się w jednym miejscu. Czyli zaczynamy od 4 półsłupków, zwężenie, później 8 półsłupków, zwężenie 5 razy, powtarzamy tą sekwencję i na końcu powinny zostać 4 półsłupki. Czyli ja już Wam pokazuję, jak będzie wyglądało to zmniejszenie. Czyli wykonuję 4 półsłupki i tutaj wykonuję zmniejszenie. I następnie wykonuję już 8 półsłupków i zmniejszenie. Zgodnie z tym, co właśnie Wam pokazałam. 8 półsłupków, zmniejszenie i na końcu zostaną 4 i będziemy mieć 54 półsłupki. Robiłam sobie już cały rząd 22, jesteśmy przy 23. Również robimy zmniejszenie. Mamy 7 półsłupków, zmniejszenie, powtarzamy 6 razy, tak żeby mieć 48 półsłupków. Czyli wykonujemy na początek 7, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i zmniejszenie. W ten sposób przerobię sobie i rząd 24 to są półsłupki dookoła. 48 półsłupków dookoła, czyli wykonujemy sobie tylko okrążenie dookoła. I w 25 okrążeniu robimy zmniejszenie z 6 półsłupków i zmniejszenie, rozdzielając również na początku po połowie. Czyli na początek to są tylko 3 półsłupki i zmniejszenie. Raz, 2, 3 i zmniejszenie.
Później sekwencja jest 6 półsłupków i zwiększenie, i zmniejszenie oczywiście. I na końcu powinny nam zostać same półsłupki i tak powinniśmy mieć 42 oczka. Po skończeniu 25 rzędu można tak naprawdę już sobie poprzyczepiać oczka, będzie po prostu wygodniej. Ja będę używała takich dosyć dużych oczek, 22 mm, z takimi wkładkami tutaj kolorowymi. Lubię, jak pieski mają duże oczy, więc po prostu coś takiego zastosuję. Oczywiście Wy możecie użyć dowolnych oczek, jakie macie. Ja tutaj mam akurat zielone. Życie szalone. No to mocujemy. Słuchajcie, oczywiście robimy w taki sposób, że tak jak mamy tutaj już mniej więcej nosek, robimy sobie takie dołki, patrząc mniej więcej, gdzie po prostu te oczka nam będą pasowały. Nie mam stricte powiedziane, w którym miejscu one po prostu przymocowywuję. Wiadomo, że muszą być ładnie i symetrycznie umocowane i w miarę po prostu równo. I też w zależności właśnie od tego, jakie duże macie te oczka, no bo wiadomo, im mniejsze czy większe, to inaczej trzeba je przymocować. Czyli tak, ja sobie mocuję te oczka i powiem Wam, co dalej. Oczka już zamocowane, więc robimy sobie 26 rząd. A 26 to są 5 półsłupków i zmniejszenie. I tak powtarzamy do końca. Czyli 5 półsłupków, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. I po wykonaniu tego rzędu powinniśmy mieć już 36 półsłupków. I następny rząd to jest rząd 27, czyli 36 półsłupków dookoła, czyli rząd bez żadnych zmniejszeń. Robimy 36 dookoła. Moja główka już jest tutaj coraz większa, dlatego postanowiłam pisać na kartce, bo ciężko czasami się tutaj zmieścić w kadrze. Ok, robię dookoła. I robimy rząd 28, czyli 4 półsłupki zmniejszenia, również rozdzielając po 2 na końcach. Czyli na początek robimy tylko 2 i zmniejszenie. Następnie sekwencja są 4 półsłupki i zmniejszenie i tak 5 razy, a na końcu pozostaną nam 2 półsłupki i będzie 30 oczek. Po zrobieniu tego rzędu wypychamy sobie już główkę sztucznym puchem i tak naprawdę teraz możemy zrobić sobie takie fajne dołki przy oczkach, ponieważ mamy już właśnie wypchane puchem. W miejscu, gdzie mamy oczka, możemy zrobić tak, żeby się one po prostu lekko tak zapadły. Czyli tak, ja sobie biorę włóczkę z tego samego koloru już pojedynczą, przebijam się tutaj, mniej więcej przebijam się tutaj w rogu oczka, w ten sposób. I wbijam się jeszcze raz tutaj, gdzieś wyżej, pod oczkiem. I teraz będę właśnie starała się zaciągnąć w ten sposób, żeby właśnie powstał mi taki dołek. Oczywiście musimy to samo zrobić z drugiej strony, czyli przebijać się jeszcze raz tutaj gdzieś pod dołem, pod oczkiem. Można taką czynność zrobić przed włożeniem oczka, ale tak naprawdę póki nie wypchamy puchem, też do końca nie wiemy, jak to wygląda, więc ja to sobie zawsze robię mniej więcej właśnie po i również wyżej przebijam się i dalej przeciągam. I no, sztuka polega na tym, żeby po prostu sobie w miarę to zaciągnąć, żeby te dołki nam tutaj tak fajnie właśnie powstały. Oczywiście można to zrobić, można tego nie robić, jest to zawsze taki dodatkowy element. Ok, słuchajcie, wypychamy i robimy sobie dalej. Czyli jesteśmy w rzędzie 29, gdzie również jeszcze zwężamy, 3 półsłupki zwężenie, powtarzamy 6 razy i 24 na końcu. Czyli 3 półsłupki, raz, 2, 3 i zwężenie. I powtarzamy 6 razy. I już ostatni rząd główki, to jest rząd 30, gdzie dookoła robimy 24 półsłupki. Cały czas dookoła, ja już mam przerobione, więc po prostu przejdziemy dalej. Ja będę robiła tą główkę dalej, czyli będę dorabiała działko, dlatego że działko dla mnie jest taką podusią, więc po prostu ono będzie w ten sposób sobie piesek leżał.
Więc pokażę Wam, jak będziemy sobie już tutaj dalej pracować, żeby zrobić sobie taką podusię. Zaczniemy sobie od zwiększeń, czyli w 31 rzędzie robimy zwiększenia, tak żeby powstały 48 półsłupki, czyli w każdym oczku musimy zrobić zwiększenie. Cały czas dookoła zwiększenia, tak żeby nam powstało 48 oczek. I po przerobieniu 31 rzędu, czyli zwiększającego do 48 półsłupków, przerabiamy 3 rzędy dookoła, czyli 32 do 34, 48 półsłupków dookoła. I ja już sobie ten rząd przerobiłam. Następnie w 35 zaczynamy od zwiększenia, czyli 7 półsłupków, zwiększenie i powtarzamy 6 razy, tak żeby właśnie dojść do 54 półsłupków. Czyli w następnym okrążeniu przerabiamy sobie 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pamiętajcie, że wcześniej właśnie przed tym zwiększeniem były 3 rzędy dookoła. I tak przerobiamy sobie cały czas. I po przerobieniu rzędu zwiększającego na końcu mamy 54 półsłupki. Robimy 3 rzędy dookoła, 54 półsłupki. Z tym, że w ostatnim rzędzie, w 38, ja sobie zmieniam sobie włóczko na inny kolor, ponieważ ten piesek po prostu będzie miał takie jak gdyby troszeczkę ubranko. I żeby zmienić kolor, będziemy to robić jak gdyby z tyłu, tak? Piesek mamy tutaj w tej pozycji leżącej, żeby ta zmiana po prostu się tak nie rzucała w oczy. Przerabiamy sobie mniej więcej właśnie tak ostatni rząd, że znajdujemy się tutaj na środku, na końcu. I tutaj właśnie sobie zmienimy teraz tą włóczkę. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, to nie zmieniajcie, jeżeli chcecie, to zmieniajcie. I robimy sobie w ten sposób, że następny półsłupek wbijamy się, przekładamy jeszcze starą włóczkę, ale zaczepiam już sobie tutaj nową, czyli wkładam ją na szynełku i sobie ją przekładam. Ja również będę robiła sobie z podwójnej, bo po prostu muszę zachować taką samą gramaturę tego pieseczka. I następnie robimy sobie już dalej, do końca, do tego rzędu właśnie trzeciego musimy dojść. Tutaj oczywiście sobie odcinamy włóczkę i tą końcówkę tutaj ze sobą wiążemy. Czyli ja przerobię sobie jeszcze do końca ten trzeci rządek dookoła i zaraz powiem Wam co dalej. I po przerobieniu tych 3 rzędów dookoła robimy sobie jeszcze zwiększenie. Tym razem robimy sobie 8 półsłupków, zwiększenie 6 razy do 60 oczek. Nie rozdzielam tutaj po bokach na 4, ponieważ między rzędami są przerwy w rozszerzeniach, więc nie wpłynie to tak bardzo na wygląd tego pieska, więc robię sobie dookoła sekwencję. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zwiększenie. I tak powtarzamy sobie 6 razy. I po przerobieniu zwiększeń, 8 półsłupków zwiększenie, będziemy mieć 60 półsłupków. Znowu wykonujemy 3 rzędy dookoła, bez zwiększeń i znowu w tym trzecim rzędzie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym tutaj robiliśmy, zmieniamy sobie właśnie włóczkę. Ja będę co mniej więcej właśnie w ten sposób zmieniała sobie włóczkę, czyli jeden rząd, to są tak naprawdę takie 3 rzędy widoczne, 3 takie paseczki, znowu przekładam w ten sam sposób i robię sobie ten trzeci jak gdyby rząd do końca. On jest jak gdyby niepełny, ponieważ mi się tak naprawdę tutaj kończy, koło główki. Wam, jeżeli robicie, to prawdopodobnie też. Ale żeby po prostu ta zmiana nie była tak widoczna, robię to z tyłu, na końcu tego pieseczka. I ten trzeci właśnie do końca już przerabiam sobie. I zaraz zaczniemy kolejny rząd. I w kolejnym rządku, znowu jesteśmy tutaj już na początku, przerabiamy sobie również zwiększenie, czyli 9 półsłupków, zwiększenie, powtarzamy 6 razy, 66 półsłupków w sumie, czyli zaczynamy sobie standardowo od 9 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zwiększenie. I cały czas powtarzamy tak samo
I po przerobieniu zwiększeń 9 półsłupków, zwiększenie 6, mamy 66 półsłupków i robimy tak samo, 3 rzędy i w trzecim z tyłu zmieniamy sobie kolorek. Oczywiście jeżeli zmieniacie, bo jeżeli nie, to robimy sobie dalej. I już w kolejnym rzędzie, ja już przerobiłam sobie te 3 rzędy, a robimy ostatnie, ja już robię zwężenie, to też zależy od tego rozszerzenia oczywiście, i jaką macie włóczkę i jak bardzo chcecie mieć szerokiego też pieseczka, bo takie sekwencje można sobie powtarzać. SC10, czyli zwiększenie, 10 półsłupków, zwiększenie 3 rzędy bez, 11 półsłupków, zwiększenie 3 rzędy bez. Tak naprawdę można iść naprawdę sporo, żeby ten piesek był taki szerszy, jeżeli chcecie. Ja będę prawdopodobnie kończyła już na tym zwiększeniu, czyli zrobię 10 półsłupków, zwiększenie 6 razy i dalej będę co 3 rzędy po prostu zmieniała sobie włóczkę, czyli już bez zwiększeń. Czyli w tym momencie przerabiam sobie 10 półsłupków, u mnie to już jest w tym momencie tutaj, czyli przerabiam sobie 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zwiększenie. I tak cały czas. I ja już przerobiłam sobie ten rządek zwiększający, 47. Tak to u mnie już wygląda. Niestety już coraz gorzej mi się tutaj pokazuje. I tak naprawdę, słuchajcie, ja już kończę na 72 oczkach, nie zwiększam dalej i kontynuuję robienie sobie paseczków, czyli tak, paseczki można robić na 3 rzędy bądź na 4, tak naprawdę możecie sami sobie dowolnie ustalać, mogą być raz większe, raz mniejsze, po prostu trzeba sobie je zmieniać w jednym miejscu, gdzieś na końcu i poprzerabiać sobie kilka rzędów na długość. Oczywiście to od Was zależy, jaka długa będzie maskotka. Ja sobie oczywiście przerobię kilka rzędów, robię ją pierwszy raz, więc jeszcze nie wiem, jaką długą zrobię i powiem Wam dokładnie, ile takich rzędów zrobię. Na pewno jeszcze zrobię 2 paseczki i później zajmiemy się z kolei zmniejszaniem, więc przyrabiam i zaraz Wam powiem, ile to u mnie wyjdzie. Ja już sobie przerobiłam moje rzędy, dokładnie mam 4 takie paseczki. Tutaj uzyskałam długość 18 cm. Oczywiście Wy możecie robić dowolnie, nie jest powiedziane, że trzeba ileś tam rzędów zrobić. Po prostu zależy od włóczki i od długości ciałka, jakie chcecie mieć. I tak naprawdę przerobiłam te 4 moje kolorowe w kolorze granatowym. Następnie przerabiam sobie całe szare, z tym, że już nie w znaczniku, gdzie był tutaj, u mnie znacznik, czyli po prostu miejsce kółeczka wylądował gdzieś z przodu. Po prostu przerabiam sobie cały, tak naprawdę tutaj do momentu, gdzie miałam właśnie łączenie. Czyli od tego momentu, licząc z tyłu, będę sobie znaczyła na nowo moje rzędy, czyli tutaj tak naprawdę zaczynam. I ja zaczynam od skróceń oczywiście. Teraz tak, jeżeli macie tak jak ja 72 oczka, to u mnie 72 dzieli się ładnie przez 4, więc będę robiła 2 półsłupki i w kolejnych 2 skrócenie. I 18 takich rzędów da mi 54 półsłupki na końcu. Oczywiście możecie dowolnie sobie dzielić, w zależności od tego, jaką uzyskaliście wielkość tych oczek. Jeżeli macie większą, po prostu znajdźcie liczbę, która się ładnie dzieli i wtedy uwzględniamy ją tutaj w nawiasie. Wiadomo, że zawsze musimy mieć jakieś półsłupki i 2 na skrócenie. Ja chcę po prostu trochę szybciej skrócić tego pieska. Nie chcę, żeby ten proces tego skracania był cały czas taki długi, czyli te 10, 9 półsłupków, 8, 7, bo po pierwsze przy takim skracaniu z tyłu robią nam się też za duże dziury, a po drugie też się, jeżeli nawet byśmy pomiędzy rzędami dawali zwykłe rzędy, pomiędzy skróconymi takimi, to też to ciałko się wydłuża, więc po prostu na początek zjeżdżam trochę więcej z tych oczek i robię w ten sposób, że robię 2 półsłupki i skrócenie, czyli od tego momentu robię 2 półsłupki i w kolejnych 2 skracam. I już tutaj uzyskam mniej tych półsłupków, rzędy się właśnie, półsłupki skrócą się o 18 tutaj naszych takich oczek. I tak sobie przerabiam dookoła i po przerobieniu tego rzędu skroceniowego robimy sobie 54 półsłupki dookoła. Czyli to jest kolejny rząd cały dookoła. I kolejny rząd to jest skrócenie, czyli miałam 54 półsłupki, teraz będę skracała półsłupek i skrócenie, 2 kolejne, 18 razy, na końcu będę miała 36. Czyli tym razem robimy tylko 1 półsłupek
i od razu skrócenie. I tak przerabiamy do końca. 1 i skrócenie. I po zrobieniu sobie tego rzędu robimy oczywiście rząd cały, 36 półsłupków. Ja już sobie zrobiłam, ciężko mi jest już tutaj pokazywać. I zaczynamy sobie pomału wypychać naszego piesia, formując sobie właśnie już wygląd. Oczywiście to nie jest jeszcze koniec, robimy sobie dalej. Już Wam powiem, jak będzie wyglądał 5. rząd. I mój kotek już jest piesek, bardzo duży i ciężko mi jest cokolwiek to pokazywać, ale ponieważ już wiecie, jak robić i znacie, jak się robi półsłupki, jak się robi zmniejszenia, więc po prostu pokażę Wam, co ja będę robiła dalej. Czyli tak, skończyliśmy sobie na tym, że mamy 36 półsłupków, zrobiliśmy sobie dookoła. W następnej bierzemy 4 półsłupki, zmniejszenie, powtarzamy 6 razy, czyli zmniejszy się o 6, to znaczy, że będziemy mieć 30 półsłupków. Kolejny rząd to jest 30 dookoła i później znowu 3 półsłupki, zmniejszenie, powtarzamy 6 razy, do 24 schodzimy, 24 dookoła. Później 2 półsłupki, zmniejszenie 6 razy, schodzimy do 18, 18 dookoła. I ostatni to jest półsłupek, zmniejszenie, robimy tak 6 razy, mamy 12 i 12 dookoła. I przy tym 12 ja Wam pokażę, jak będziemy sobie zakończać, czyli cały czas robimy tak samo, jak tutaj jest ten schemacik. Mam nadzieję, że go dobrze widać. Robimy tak do 12 rzędu, znaczy tak powiedzmy 12, bo tu zaczęłam od początku numerować, ponieważ ja dokładnie nie liczyłam poprzednich rzędów, po prostu szłam sobie paseczkami. Ja już robię sobie to całe w szarości, nie zmieniam tutaj kolorków, więc cały czas po prostu tym samym kolorem. I jak będę tutaj, to pokażę Wam, co dalej. I ja już skończyłam te rzędy, o których Wam mówiłam. Już nawet przy większym oddaleniu też ciężko mi jest pokazywać Wam tego pieska w całości. Słuchajcie, ja tutaj napisałam, że tak naprawdę w tym 12 rzędzie robimy sobie dalej ogon. Czyli my cały czas tak naprawdę będziemy robić z tego otworu, który nam tutaj zostało ogon. I możemy sobie robić tych rzędów tak naprawdę dowoli, ile chcecie. Ja tylko po prostu będę sobie zmieniała kolorek, czyli znowu jestem sobie tutaj w tym miejscu, gdzie mam te moje 12 dookoła półsłupków i w tym momencie zmienię sobie kolorek na taki kremowy. Oczywiście Wy możecie robić dalej tym samym. Ja sobie po prostu przemieniam w ten sposób i przerabiam sobie cały czas dookoła ten ogonek. Tak jak mówię, ciężko mi jest już pokazać Wam tutaj dokładnie, ale chodzi o wbijanie się dookoła. W ten sposób. I tak naprawdę robimy na taką długość, jaką chcecie. A można też do tego ogonka, do środka włożyć oczywiście puch, bo to obowiązkowo, albo też właśnie drucik, żeby na przykład sobie taki ogonek zawijać. To jak już chcecie, jak wolicie, czy ogon ma być do góry, czy ma być właśnie na dół. Ja tylko po prostu podaję propozycję, że można również tutaj, jak już przerobicie troszeczkę więcej tego ogonka, wsadzić jakiś drucik. Oczywiście nie jest to konieczne, bo drucik trzeba by jakoś zabezpieczać, żeby oczywiście nie wystawał i żeby się tam nikt nie pokuł, zwłaszcza dzieciaki, jeżeli ta podusia będzie dla dzieci. Czyli tak, ja sobie, słuchajcie, przerobię dookoła ten ogonek i powiem Wam dokładnie, ile sobie tutaj zrobiłam centymetrów. I tak naprawdę zajmiemy się już uszkami i piesio będzie prawie gotowy. Czyli kończę i powiem Wam, co dalej. Jeśli chodzi jeszcze o ogonek, to oczywiście jeżeli już przerobicie sobie taką długość, jaka Wam odpowiada, to będziemy musieli sobie go tutaj zawęzić. Jeszcze nie powiedziałam, ale tak naprawdę jeżeli 12 oczek półsłupków wyda Wam się, że ogonek jest za cienki, można tak naprawdę zrobić tutaj przy 18, bez po prostu tego skrócenia. To wszystko zależy od tego, jak Wam się po prostu podoba. Ja mam troszeczkę takie właśnie włochate tutaj tą włóczkę, więc u mnie to wystarcza, ale wiem, że na przykład przy cieńszych może się okazać ten ogonek za cienki. I na końcu cały czas dookoła musimy po prostu skracać. Mamy 12, więc 6 takich skróceń musimy przerobić rzędów. Tak naprawdę też dookoła cały czas, aż do momentu, gdzie zostanie Wam po prostu taki szpic. Ja już nawet nie znaczę, bo to już po prostu tutaj nie będzie zbytnio widać.
Chodzi o zamknięcie w taki właśnie szpic. Cały czas do tego momentu, co się po prostu da. I u mnie już tutaj jest prawie skończone. I na końcu oczywiście robimy sobie jeszcze jedno i zaciskamy oczko, przekładając w ten sposób. I oczywiście włóczkę tą, która nam tutaj została, możemy sobie przeciągnąć i pochować do środka. I przeciągnąć dalej. Ok, to zajmiemy się teraz uszkami. Ja już jedno uszko mam gotowe. Będę go również wykonywała z tej takiej aksamitnej włóczki. I zaczniemy sobie od magicznego kółeczka. Czyli w magicznym kółeczku nabieramy sobie 6 półsłupków. W ten sposób. I robimy sobie 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oczywiście kółeczko zaciągamy. Wbijamy się w pierwszy. Ja sobie nie zaznaczyłam, ale już mniej więcej wiem, że wbijam się w pierwszy półsłupek łączeniowy. Następnie już tutaj mi się przyda też znacznik, bo oczywiście tutaj mam taką włóczkę, przy której po prostu nie będzie widać. Następnie robimy jeden półsłupek zwiększenie, powtarzamy 3 razy, tak żeby mieć 9 oczek. Czyli zaczynamy od półsłupka i następnie zwiększenie. I raz, i 2, półsłupek i znowu zwiększenie i ostatni raz półsłupek i kończymy tutaj zwiększenie. Ja robię pieska i mój piesek też chrapie, więc wszystko się zgadza. Ok, nabieramy się teraz za rząd trzeci. I w rzędzie trzecim mamy 2 półsłupki i zwiększenie. Powtarzamy 3 razy, tak żeby mieć 12 półsłupków. Czyli raz, 2 i zwiększenie. I tak powtarzamy jeszcze 2 razy. I po zrobieniu tego rzędu robimy rząd czwarty, czyli 3 półsłupki i zwiększenie. Raz, 2, 3, zwiększenie i tak jeszcze powtarzamy 2 razy. W sumie musimy powtórzyć 3, żeby mieć 15 półsłupków. I w piątym rzędzie mamy 4 półsłupki, zwiększenie powtarzamy 3 razy, tak żeby mieć 18 półsłupków. Czyli robimy raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I jeszcze to samo muszę powtórzyć 2 razy. I w rzędzie szóstym i siódmym robimy sobie 18 półsłupków dookoła, czyli musimy przerobić sobie 2 rzędy po 18 półsłupków. Ja sobie przerobię 2 rzędy i po zrobieniu rzędu w 2 po 18 półsłupków robimy zwiększenie. 5 półsłupków i zwiększenia, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i tu zwiększenie i tak powtarzam jeszcze 2 razy tą sekwencję. Następnie po ukończeniu tego będzie mieć 21 oczek i przerabiamy również 2 rzędy po 21 oczek. Ja już przerobiłam sobie również te 2 rzędy po 21 oczek i jesteśmy w 11, czyli 6 półsłupków, zwiększenie powtarzamy 3 razy, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i raz i 2 i również powtarzam to jeszcze 2 razy i na koniec tego rzędu znowu mamy 2 rzędy po 24 oczka. Czyli ja również przerobię sobie w tym miejscu i w następnym okrążeniu, czyli po zrobieniu 2 rzędów po 24 robimy jeszcze raz zwiększenie, ostatnie, czyli 7 półsłupków zwiększenie, czyli przerabiamy 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7
i zwiększenie. I tak powtórzę jeszcze 2 razy, żeby w sumie było 3. I następnie mamy 3 rzędy po 27 półsłupków. Nie 2, tylko 3. Przerabiamy sobie 3 rzędy po 27. I robimy sobie kolejny rząd po przerobieniu tych 3. Przerabiamy 18, to już jest skrócenie, czyli przerabiamy 7 półsłupków i skrócenie. I tak powtarzamy 3 razy, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i to jest zwężenie nasze, czyli popieramy sobie tutaj te 2 włóczki i tak powtarzamy jeszcze 2 razy. Następnie po przerobieniu tego rzędu robimy sobie 19 i 20 dookoła, czyli 2 rzędy dookoła. I po przerobieniu sobie tych 2 rzędów robimy kolejne skrócenie, czyli 6 półsłupków i skrócenie. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i skrócenie. I tak oczywiście powtarzamy jeszcze 2 razy. Później robimy już tylko jeden rząd na 21 półsłupków po skończeniu tego zwężenia. I już jesteśmy prawie na końcu tego uszka. Oczywiście Wy musicie swoje uszko dostosować tak naprawdę do swojej wielkości kotka, bo takie uszko można zrobić naprawdę dłuższe, powiększając sobie dalej. Tutaj jak kończyliśmy SC7 można iść 8 i później odpowiednio zmniejszając lub też po prostu robiąc pomiędzy większe tutaj przerwy. Mogą być 3 rzędy, 4 rzędy. To wszystko zależy od tego, jakie chcecie, żeby te uszka były. Jeżeli takie jak ja, to robicie tak jak ja. Ok, czyli mam przerobione 21 dookoła, robię 5 i zwężenie. Czyli przerabiam 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i zwężenie. I tak przerobię sobie jeszcze 2 razy. I po 5 mamy zwężenie 4 półsłupki i zwężenie. Czyli tym razem robimy od razu 4 półsłupki i zwężenie. I na koniec przerabiamy sobie jeszcze 15 półsłupków dookoła i następnie możemy sobie zamykać. Czyli ja już przerobiłam sobie te 15 półsłupków i pokażę Wam jeszcze, jak ja będę tutaj zamykała. Oczywiście zamykamy sobie tak samo, jak zamykaliśmy sobie rączki, czyli po prostu wyszukujemy na przeciwległych stronach całe oczka i przerabiamy sobie je w półsłupki. W ten sposób, aż do samego końca. Nie ma tutaj znaczenia, ile Wam tych półsłupków wyjdzie, po prostu trzeba sobie zamknąć wszystkie oczka. I na końcu oczywiście zostawiamy sobie dłuższy kawałek włóczki, ponieważ będziemy sobie tą włóczką przeszywać uszka. I w zasadzie wszystkie części gotowe. Ja Wam jeszcze pokażę, jak będzie właśnie wyglądało zszywanie. To znaczy, może nie będę zszywać tutaj, bo nie wyobrażam sobie tego przed tak niską tutaj kamerką, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to właśnie będzie wyglądało. Nóżki będę mocowała na guzikach, więc będzie to naprawdę bardzo proste. Więc zaraz Wam pokazuję. I mój piesio już gotowy i teraz chcę Wam pokazać po prostu, jak wygląda to wszywanie, bo tak naprawdę to jest nic specjalnego. Po prostu z włóczki, która Wam została tutaj naokoło igiełką wszywamy sobie uszka. Tak jak Wam po prostu pasuje, jak po prostu się pyszczek będzie układał. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te łapki, to ja zrobiłam sobie je ruchome, żeby właśnie sobie ruszać i po prostu przyszyłam sobie guziczek i od spodu kilka razy dosłownie zawinęłam sobie włóczką, wbijając się dowolnie, zarówno właśnie z tyłu, jak i z przodu. I dzięki temu te łapki tak naprawdę można sobie dowolnie układać, ruszać w tą stronę, czy też w tą, jak Wam się podoba. Oczywiście można sobie dorobić taką obruszkę. Taką obruszkę zrobiłam sobie z włóczki i ze zwykłego łańcuszka, czyli po prostu robiąc sobie oczko podstawowe, przerabiamy sobie kilka oczek łańcuszka w ten sposób. I oczywiście mierzymy, ile potrzebujemy tego łańcuszka. Ja tylko zrobię tutaj próbkę. Następnie odwracając sobie łańcuszek, wbijamy się tutaj w tylną pętelkę i przerabiamy sobie zwykłe słupki.
I u mnie, ponieważ obruszka była zrobiona z włóczki takiej aksamitnej, wystarczył tylko jeden rządek po przerobieniu takich półsłupków. Następnie oczywiście po prostu zawiązałam sobie obruszkę na szyi. I to był ostatni tutaj właśnie powiedzmy słupek, odcinamy i zawiązujemy sobie na szyjce. A oczywiście możecie mieć też swój sposób na obruszkę, ja tylko poddaję pomysł. Więc mój piesio już gotowy, mam nadzieję, że Wam się podoba i że ktoś go zrobi. Także dziękuję za oglądanie, za Wasze subskrypcje i komentarze. Do zobaczenia.